Witam Was wszystkich. To jest ostatni wykład w tej serii. Niestety będzie potem przerwa i dalej potem na pewno w listopadzie dalej będziemy ciągnęli. Ale dzisiaj chciałem właśnie zająć się problemem cierpienia, co jest chyba najtrudniejszy z naszych tematów. Jak gnostycy podchodzili do cierpienia? Problem cierpienia jest zasadniczy problem kondycji ludzkiej. Wszyscy doświadczamy cierpienia. Jeśli nie teraz, to na pewno kiedyś indziej. Patrząc dookoła nas, widzimy cierpienie wszędzie. To, co dzieje się na przykład w Gazie, na Ukrainie, specjalnie to nas uderza, jeśli osobiście znamy ludzi w tych sytuacjach. Akurat ja znam ludzi w obu tych sytuacji i bardzo przeżywam to, co oni przechodzą. Ale to tak się dzieje, że ludzie niewinni cierpią, ludzie niewinni są uwięzieni za coś, czego nie zrobili. I sam, kiedy mieszkałem w Teksasie, to spotkałem się z takimi. No, każdy znajduje i ma swój sposób, aby działać z cierpieniem, i to jest bardzo osobista rzecz. Ale chciałem dzisiaj rozważać cierpienie z punktu widzenia światopoglądów gnostyków. Pytanie, jak gnostycy podchodzili do cierpienia? I powiedziałbym jednym słowem dzielnie. Mała dygresja trochę teraz o prześladowań, której gnostycy doświadczyli, bo byli prześladowani. Chyba mało z religii nie prześladowano jak gnostyków. Tendencje gnostyczne pojawiły się często w historii i ciągle pojawiają się. Potem znikły skutkiem prześladowań. Kiedy mówimy o prześladowaniu, to chyba jeden z pierwszych męczenników gnostyckich to był Prysilian, biskup Wawili około roku 380. On popełnił straszną zbrodnię, że miał spotkania w domach, a nie w kościele, za co mieli mu za złe i też, że czerpał z apokryfów. Oskarżono go o praktykowanie magii, bo nic mniejszego nie pozwoliłoby ich, żeby go zabić. I były zarzuty takie, procesy, kara śmierci i razem strzeli mu głowę i też jego zwolennicy byli egzekuowani. Ironia historyczna jest, że później, według jednej historii, jego ciało bez głowy było przywrócone do Kompostela i siedzi tam w tym grobie, gdzie podobnie pochowano świętego Jakuba z Kompostela. A więc ci, którzy czczą szczątki świętego Jakuba Kompostela, nie wiedzą, że czczą właściwie Prysiliana, starego gnostyka. Za czasów świętego Ireneusza w dwóch wioskach też uwięziono dziesiątki, może setki gnostyków i gdzie indziej wyrzucano ich w wspólnotach, co dla gnostyka być wyrzucony z wspólnoty to nie było fajne. To było bardzo bolesne. Do gnostyków też trzeba wliczyć Manichejczyków, których założył prorok Mani, i on był w okrutny sposób egzekuowany przez kapłanów zoroastryjskich i najpierw go obdarto ze skóry. No i cesarz Dioklecjan w swoim czasie dał rozkaz spalić wodzów manichejskich. I w cesarstwie sasańskim też tak się ich prześladowano i zabito.
Trzeba tutaj też wspomnieć o gnostycznej męczennicy. No może nie była gnostyczną, czyli neoplatonistką, i to była Hepatia z Aleksandrii, której zabił tłum podniecony przez świętego Cyryla w roku 4015. Była ona wspaniałą filozofką, uczyła naukę ezoteryczną, neoplatońską, ale też chyba hermetyzm. No, niestety padła zawiści Cyryla i stała się dla niego niewygodna. No i co z nią zrobili? Oskarżyli o czary mary. Zawsze trzeba znaleźć jakąś wymówkę, żeby kogoś egzekuować. Chyba najbardziej okrutna kampania przeciw Gnostyków była w południowej Francji przeciw Katarów, do czego doprowadziła inkwizycja i polityka króla Francji. Setki, chyba tysiące z nich poszło na stos. Jeśli macie szansę, to bardzo polecam, żebyście zrobili pielgrzymkę do Montségur w Pirenejach, gdzie zobaczycie miejsce, gdzie w XIV wieku razem spalono około 400 gnostyków. I to jest święte miejsce i tam czuć naprawdę wielki spokój. Wiadomo, że to jest miejsce błogosławione, nawet chociaż okropne rzeczy tam się działy. No, stos to był przeznaczeniem wielu czarownic w czasach średniowiecznych. Często kobiety, których jedyna zbrodnia było to, że mieli wizję. Na przykład święta Joanna d'Arc tak skończyła swoje krótkie życie. Inne kobiety po prostu były uzdrowicielami i stały się ofiarami z tłumów zawziętych. No, na pewno były też zwolennikami kultów przedchrześcijańskich. Dlaczego gnostyków tak prześladowano? No, z wielu przyczyn. Mam osobistą opinię o tym. Przede wszystkim dlatego, że przedstawiali świat, który wszyscy szanowali, jako wadliwy, nawet szkodliwy. I to właśnie ta sama przyczyna, dlaczego chrześcijanie byli prześladowani w Cesarstwie Rzymskim. Bo chrześcijanie głosili królestwo, co nie jest z tego świata, że ten system, w którym znajdujemy się, który ludzie uważają jako dobry, jest nieautentycznym. I że według na przykład Apokalipsy świętego Jana, ten świat nie da się naprawić. Musi przyjść czas, kiedy ten świat zostanie zwinięty i wtedy powstanie nowy Jerozolim, miasto niezbudowane rękami ludzkimi. No i taka była pierwotna wizja chrześcijan. No, niestety pod Konstantynem chrześcijaństwo stało się religią Cesarstwa Rzymskiego i ta religia stała się także polityczna i część systemu, popierając ten świat, którego dawniej potępiała. A kto sprzeciwia się cesarstwie, kwestionuje jego prawność, to trzeba go usunąć. Agnostycy dalej uczyły, że cesarstwo zbudowały siły nieczyste, a cesarze są słudzy demiurga. Oczywiście nie stali się dzięki temu popularni. No tak samo z Katarami. Inny powód prześladowań było, że gnostycy uczyli, że człowiek może sam stać się własnym autorytetem i nie podlegać prawom świeckim lub autorytetom duchownym. No, na przykład biskupów, hierarchii i to dlatego, że w człowieku może budzić się gnoza, umiejętność poznania wyższych światów w stanach rozszerzonej świadomości. I takie pojęcie jest prostym zagrożeniem dla wszystkich hierarchii.
No co będzie, jeśli człowiek zdecyduje, że nie potrzebuje kościoła ani hierarchię, dlatego że ma swoje źródło nauczania? No wtedy będzie mniej kasy dla zbudowania katedr i utrzymywania biskupów w swoim bogatym stanie. No, a takich gnostyków trzeba wytępić. I tak stało się w Hiszpanii ze zwolennikami Prisciliana i z Katarami. Dzisiaj na Zachodzie nie słyszymy, by gnostyków spalono za ich religii, chociaż wiecie, w świecie muzułmańskim jeszcze są prześladowania przez sektę jezydych i niektórych ze Sufi. I swoim sposobem te sekty mają orientacje gnostyczne. No, tyle o historii gnostyków i prześladowania. No, w każdym razie na pewno także z tych przyczyn gnostycy nic pozytywnego nie spodziewali od świata. Gnostyk trzymał się swojej wizji wewnętrznej, królestwo w sobie, a nie spodziewał, że świat jemu za to podziękuje. Jednak wydaje mi się, że w sumie doświadczenie gnostyków i przesłanie ma czegoś ważnego nam powiedzieć o tym, jak my możemy podejść do naszego cierpienia. Nasze cierpienia są inne. Mamy choroby, rodzinne nieszczęścia, inne krzyże, które nam dano do znoszenia. Nie ma nikogo, który by się, nie spotkał się z cierpieniem osobiście lub uczestniczy w cierpieniu innych. Gnostycy mieli swój sposób i swoje podejście do cierpienia. Zawsze zastanawiałem się, jak Katarzy na przykład znosili swoje przeznaczenie. Skąd wzięli taką siłę wewnętrzną, aby nie wyrzec się swojej wiary, ale chodzili dobrowolnie na stos, na przerażającą śmierć. Na pewno czerpali oni od duchowego źródła związane z ich religią. No, mieli w sobie jako gnostycy wizję czegoś wyższego, co było dla nich rzeczywistością. To poznanie to nie była prosto wiara w rzeczy, które zmysły nie widzą, ale raczej była wizja czegoś transcendentalnego i dzięki tej wizji mogli oni wznieść się nad cierpieniem. I właśnie tutaj kluczowe jest to wznoszenie się nad cierpieniem. Bo to, że cierpimy, to wiemy, ale jak można się nad tym wznieść? Gnostycy uważali, że cierpienie jest wplatane w naszym systemie. Świat, który stworzył demiurg niedoskonały i przenika ono całą naturę. Zwierzęta cierpią, torturują jeden drugiego. Cierpienie nie jest koniecznie wina tego, który cierpi. To trzeba najpierw przyjąć. To, że skręcają mi bole, bo mam na przykład rak czustki, to nie jest dlatego, że zrobiłem czegoś złego w tym lub innym życiu. Cierpię, bo ciało moje jest materialne i kończy swoje życie. Ani jest cierpienie objawem woli boskiej. Myślę, że to byłby okrutny Bóg, który by swoim dzieciom polecał takie i przesyłał takie tortury. Jaki kochający ojciec by coś dla dzieci swoich to zrobił? Bóg Najwyższy, którego gnostycy poznają, jest Bogiem miłości, bezwarunkowej miłości i jest On naszym Ojcem. Cierpimy nie dlatego, że Bóg zesłał nam cierpienie, ale dlatego, że taka jest wadliwa natura naszego świata. I cierpienie jest rzeczywistością tego świata.
Podobnie pojęcia mają buddyści, którzy nazywają ten świat kołem samsary, koło cierpienia. I ich filozofia niby ma rozwiązać problem cierpienia, ale ja tu muszę podkreślić znowu, że cierpienie jest rzeczywistością naszego świata. Kiedy żona moja umiera, to będę cierpiał, dlatego że jestem człowiekiem i czuję jej brak. Nie dlatego, że nie jestem oświecony. Będzie to mnie cholernie bolało. A więc powiedzmy, że stanie mi się tragedia. Ktoś zwariowany zastrzeli mojego syna. Czy nie będę cierpiał? Oczywiście, że będę cierpiał. Jak na to zareaguję? Nie wiem. Na takie teoretyczne pytanie nie mam tu odpowiedzi, ale będzie to strasznie bolało. I znam przynajmniej 3 ludzi, którzy w bardzo tragiczny sposób stracili dzieci. Jeden zastrzelony, 2, które ze skutkiem brania narkotyków umarli. I rodzice byli zupełnie załamani. To było naprawdę okropne. I to, co oni przechodziły, to była naprawdę gehenna. No, kiedy coś takiego się zdarzy, to ludzie czują się ofiarami, że wielka niesprawiedliwość stała się im. No i takie uczucia trwają często przez lata i nawet pokolenia. To poczucie gniewu, rany, które nie goją się. Jednak jeśli jestem gnostykiem, to poznaję, że to nie stało się według woli najwyższego Boga, ale dlatego, że ja mieszkam w świecie fałszywym, gdzie takie rzeczy dzieją się. W Ewangelii Judasza na przykład Jezus powiedział Judaszowi, że za to, że Judasz umożliwił uwolnienie Jezusa od ciała, będzie on przez wieki potępiony i niewinnie oskarżony. No i tak to się dzieje. Z czego będzie on cierpiał? Kiedy spojrzę na moje cierpienie, przychodzi moment, kiedy będę mógł go przyjąć jako ciężar, który muszę ponieść. Jest to w pewnym sensie gnoza, wgląd, w którym mogę zobaczyć całość cierpienia i to, co cierpienie znaczy. A w tym wglądzie poznaję po pierwsze całość cierpienia. Jest ta tragedia, która stała się, ale także wchodzi w grę, jak moja dusza na to reaguje, moje niższe ja. I to wszystko muszę w sobie uświadomić. Teraz tutaj przeczytałem w zeszłym tygodniu interpretację gnozy, walentyńskie dzieło, gdzie można czytać, jak przyjąć cierpienie. Jezus został przybity do krzyża, aby mógł wstrzymać go w kościele, nauczyć ją jego upokorzeniami, ponieważ znosił cierpienie z wytrwałością. Jezus jest dla nas wzorem do naśladowania. Gnostyk wznosi cierpienie z wytrwałością, nie gniewając się na niego, przyjmując jako po prostu to, co musi być, ale z wytrwałością. Zwolennicy Prysaliana, właśnie o którym mówiłem, używali obrzęd gnostyczny, tak zwany tańcem Jezusa, opisany w dziejach świętego Jana, który ma wiele zdań Jezusa o cierpieniu. I chciałbym tym tekstem najpierw zająć się i przeczytać wam trochę. A więc przypomnijmy sobie, że przed jego męką Jezus zatańczył ze swoimi uczniami.
I właśnie w ogrodzie Oliwy to był, nie, przed pójściem do ogrodu, to zatańczył. I ten taniec jest opisany w dziełach świętego Jana, dzieło z drugiego lub trzeciego wieku. I jestem pewien, że to był obrzęd, który był odprawiany przez zwolenników Prisciliana w Awilii i w ten sposób. Jezus mówił uczniom, żeby zrobili krąg dookoła Niego i potem zaczął deklamować i oni odpowiadali Amen, ruszając w koło dookoła Niego. A więc po paru tych zdań i możecie przeczytać je, bo wszystko nie dam rady dzisiaj przeczytać. I potem on im powiedział: poznajcie siebie w mnie, który mówi, i widząc, co ja czynię, trzymajcie ciszę o mych misteriach. Zrozumcie przez taniec, co ja robię, albowiem wasza jest męka człowieka, którą muszę podjąć. Nie bylibyście świadomi waszego cierpienia, gdybym nie był wysłany przez Ojca jako słowo. Widzieliście mnie cierpiącego, widząc to, nie staliście obojętni, lecz byliście wzruszeni do mądrości. Gdybyście wiedzieli, jak cierpieć, mielibyście wtedy móc, aby nie cierpieć. Wiedzcie wtedy, jak cierpieć i miejcie móc, aby nie cierpieć. To, czego nie wiecie, sam wam nauczę. A więc kluczowa rzecz. Gdybyście wiedzieli, jak cierpieć, mielibyście wtedy móc, aby nie cierpieć. A więc, kiedy człowiek poznaje i przyjmuje cierpienie jako konieczne, to wtedy przychodzi umiejętność, ta siła, żeby wznosić się nad cierpieniem. Cierpienie to mówi wtedy: wiedzcie, jak cierpieć i miejcie móc, aby nie cierpieć. To, czego nie wiecie, sam wam nauczę. Cierpienie może wzruszyć nas do mądrości, do poznania. Mamy w sobie tej siły, umiejętność, aby unieść się nad cierpieniem. Przyjmowanie cierpienia do siebie, nie zwalczając go, prowadzi do uniesienia nad cierpieniem. Gnostycy i hermetycy oboje poznali, że świat cielesny i emocjonalny jest obciążeniem dla duszy. Dusza człowieka cierpi, bo jest tu obciążona i ograniczona materią. Nasze zmysły cielesne często nie widują światy wyższe, albo niejasno je widzą. I w rezultacie, nie pamiętając, skąd przybyliśmy, oddzieleni od naszego źródła, czujemy się osamotnieni. Duch nie może tańczyć, jakby chciał. No i grawitacja nawet nas obciąża. Właśnie Stephen Höller, z którym spotkałem się, wyraził opinię, że grawitacja to była wymysłem demiurga. No, jako fizyk nie bardzo wiem, no można to jakoś widzieć, ale w każdym razie to jest ciekawe, że grawitacja i to przyciąganie do Ziemi to jest coś, co duch nie bardzo lubi. Dlatego duch lubi fruwać. Dlatego jest tak fajnie, jeśli macie tą umiejętność pójść na astralny lot gdzieś tam, bo to jest bardzo, się czuje człowiek lekko i zupełnie uwolniony. No i potem wracać do tego cholernego ciała to nie jest bardzo fajne, ale trudno. Tak musi być. No, ale i może dlatego Jezus poszedł na górę modlić się, bo tam czuł mniej grawitacji. No,
to powiedziałbym, nie są możliwe rzeczy. No, sam jestem przekonany, gdybyśmy mogli pokonać to obciążenie z ciała, to poznalibyśmy, jak cierpieć, i wtedy byśmy mogli wznieść się nad cierpieniem. Tego nasz Pan w końcu dokonał w swoim zmartwychwstaniu. I dalej czytam parę lin. Tańcząc te sprawy z nami, ukochany Pan poszedł. My zaś jakby poza sobą albo obudzeni z ciężkiego snu uciekliśmy każdy w swoim kierunku. Nie jest to jedyne miejsce, gdzie taniec wiąże się z cierpieniem. Tu wspominam o mistyku sufijskim Rumi i jak zareagował, kiedy jego umiłowany nauczyciel Shams był zamordowany. Przed śmiercią Shamsa to był ci dwaj byli przez miesiąc w jednym miejscu, jak dwóch zupełnie zakochanych w siebie. To bardzo ciekawe. To była taka duchowa miłość, którą mieli i Szams właśnie przekazał do Rumi swoją mądrość i gnozę. No i potem poszedł i znikł, ale wyszło na jaw, że właśnie ludzie, którzy byli zazdrośni wpływu Rumi, zdecydowali zamordować jego nauczyciela Szamsa. No i Rumi wpadł w taką ekstazę, w którym kręcił się w kółko i w kółko i kółko przez ile tam dni w takim tańcu właśnie. I w taki sposób zareagował na swoje cierpienie. I dzisiaj właśnie ten taniec jest pokazany, te wirujące derwisze. Chyba możecie znaleźć jakieś te YouTube, te wirujące derwisze i zobaczyć, jak to wygląda. Ale to jest właśnie też ten taniec związany z cierpieniem. No i dalej czytamy w dziejach świętego Jana, co było po tańcu Jezusa. No, jest wizja ukrzyżowania. I święty Jan pisze: Ja jednak, chociaż widziałem początek jego męki, nie mogłem zostać do końca, ale uciekłem na górę Oliwną, płacząc nad tym, co się wydarzyło. A kiedy został zawieszony na drzewie krzyża, o godzinie 6 ciemność ogarnęła całą ziemię, a mój Pan stanął w środku jaskini, napełnił ją światłem i powiedział: Janie, dla ludu na dole w Jerozolimie jestem ukrzyżowany i przebity włóczniami i trzcinami, aż do picia dali mi ocet i żółć. Tobie mówię, słuchaj tego, co mówię. To ja włożyłem w Twoje serce sens wstąpienia na tę górę, abyś usłyszał, czego uczeń powinien się nauczyć od mistrza, a człowiek od Boga. No i tu Jezus unosi się nad swoim cierpieniem. Na dole jest Jego ciało, ale On sam już jest poza ciałem. No, nastąpiło odosobnienie względu cierpienia. Jezus to opisuje jako obserwator, patrząc z góry. No, czy mamy w sobie umiejętność spojrzenia na cierpienie w ten sposób, jako obserwator? No, jestem przekonany, że możemy to zrobić, popatrzeć na siebie z zewnątrz. No, dalej czytamy w dziejach Jana. Otóż tłum o jednym obliczu, który jest wokół krzyża, to niższa natura. A ci, których widzisz na krzyżu, jeśli nie mają jednej postaci, to dlatego, że jeszcze nie wszystkie członki tego, który stąpił, zostały pojęte. Ale kiedy wyższa natura,
Lud, który posłuszny mojemu głosowi przychodzi do mnie, zostanie wzniesiony. Wtedy ty, który teraz mnie słuchasz, staniesz się nim, a nie będziesz już tym, czym jesteś teraz, ale ponad nimi, tak jak ja jestem teraz. Ale jeśli mnie posłuchasz, słysząc, będziesz także takim, jakim jestem i będę tym, kim byłem, gdy będę cię miał tak, jak siebie samego, albowiem ode mnie jesteś tym, czym jestem. Możecie całość przeczytać. Ja mam przekład właśnie na mojej stronie, Ukrzyżowanie mistyczne i też Taniec Jezusa. A jak to się dzieje? No nie mówimy tutaj o rzeczach wymyślonych i o fikcjach jakichś. Cierpienie jest to rzeczą okropną, która może duchowo zabić człowieka. Ale jak wiele ludzi świadczą, tak nie musi być. Kiedy cierpimy intensywnie w takim stopniu, że wydaje nam się, że więcej nie możemy znieść, może nas obudzić, że w nas wyższa siła, ten wyższy ja, dzięki któremu możemy unieść się ponad naszego cierpienia. Ludzie, którzy tego doświadczyli, stali się innymi, przemienieni. Zupełnie inaczej wtedy podchodzą do życia. To widać, jest udokumentowane przemienienie, które niektórzy ludzie przeszli. I widzą ci poza pozorem rzeczy i dla nich sprawy naszego cielesnego świata nie stają się mniej istotne. No i dalej mówi Jezus, zatem nie cierpiałem tak, jak o mnie mówią, tylko poniosłem tę mękę, którą pokazałem Tobie i innym, tańcząc ją. Życzę sobie, aby ją nazwać misterium. Ten taniec to misterium. Po to, czym jestem, po to, czym jesteś, poznajesz. Bo Ci to pokazałem, ale to, czym ja jestem, wiem tylko sam, a nikt inny. Pozwól mi więc zachować to, co moje, a to, co Twoje, poznaj przeze mnie. I zobacz mnie wprawdzie, że jestem nie tym, co określałem, lecz tym, co możesz poznać, bo jesteś z tym spokrewniony. Może w tym jest misterium tego świata i dlatego my znajdujemy się tu, że cierpienie jest związane z światem i przenika go, ale także możemy się unieść nad cierpieniem. W pewnym sensie można powiedzieć, że nasza jaźń wybrała dla nas ten niedoskonały świat. Warto popatrzeć na słowo nawet cierpienie. To jest łaciny, patior, to znaczy nosić. Cierpienie jest coś, czego nosimy. Doświadczamy go i przybyliśmy na ten świat, by doświadczyć, by świadomość rozwinąć, ale to wszystko nie staje się bezbolesnie. To jest bardzo trudne pojęcie, ale warto zastanowić się nad tym, kiedy cierpimy i że mamy możliwość wznieść się nad tym. I doświadczenie cierpienia pozwala nam znaleźć to, co w nas, co może zwyciężyć nad cierpieniem. I tego właśnie uczy nas męka i zmartwychwstanie naszego Pana. Może dlatego też Katarzy dobrowolnie poszli na stos, raczej niż wyrzec się swojej wiary, bo ich wizja świata transcendentalnego dała im specjalną siłę, by pokonać cierpienie przez wznoszenie się nad nim. Kto poznał wyższego ja, już nie boi się śmierci ani cierpienia.
Mieszka już w innym świecie. No, oby tak było z nami, kiedy dla nas nadejdzie pora. Dla ducha wcielenie w materii jest przyczyną cierpienia, czego doświadczył taki, że Pan, kiedy przyjął ciało ludzkie. I o tym śpiewamy. I czytam wam parę wersetków z bardzo nam dobrze znanej kolędzie góralskiej. Ej, maluśki, maluśki, kiedyś rękawiczka, znacie. I może czwarty, tak, wersetka. Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z czarnuszką i z miodem. Tu się tylko zasilać, zasilać musisz samym głodem. Tam pijałeś cieć jakie, słodkie małmarzyje. Tu się twoja gębuszka łez gorzkich napije. Górali rozumieli, o co chodzi. No tak. Kończę teraz. Chciałbym tutaj kończyć osobistą historią swoją. No, najpierw nie wiedziałem, czy tak wchodzić w to tak osobiście, ale zdecydowałem, że może to coś z tego dobrego może wyciągniecie. I to jest moja osobista historia 20 lat temu, kiedy straciłem moją pierwszą żonę, która umarła na raka. Miała 47 lat. No i rok, dwa przed śmiercią przyszedł mi sen. I w śnie, marzennym śnie, stałem w kapliczce i słyszę pieśń gregoriański Dies Irae. Po łacinie to dawniej to śpiewano na mszy dla zmarłych. Dies illa, salvet seculum in fabula. Tak to było. Teraz już nie robią to. Ale w każdym razie to była msza dla zmarłych. A Diana, moja żona, stała w ornacie czarnym i przystępuje do ołtarza, by odprawić mszę. A ja stoję u boku i panikuję i krzyczę jej: nie rób tego, nie rób tego. No ale cóż, nie zwraca na mnie uwagi i dalej odprawia mszę. A ja tylko mogę stać i patrzeć na to. No i ten syn stał się później, no i też powiem jedną rzecz. Kiedy obudziłem się, moja córka obudziła się z wielkim krzykiem, krzycząc: ktoś zabił mamę. No ten sen stał się później ważny dla mnie, bo po śmierci żony, no i tak to bolało, nawet przez wiele lat. Pytałem, dlaczego to musiało zdarzyć się. Dlaczego osierocić moje dwie małe dziewczynki, pozbawiając ich kochanej matki, miały 10 i 15 lat, a ja przecież straciłem połowę samego siebie. Nie wiedziałem już, kim jestem. Musiałem odbudować siebie i znaleźć nowej tożsamości. Ale ponad tymi pytaniami, dlaczego ja nie mogłem jej uratować? Przecież miałem pieniądze, czy nie żyłaby, gdybym ją wziął do innego lekarza? Coś, czego nie zrobiłem. Może inną kurację, inną chemię. No, ale tu odnalazłem odpowiedź w tym śnie. I w tym śnie kapłan był w osobie Chrystusa ofiarowany i ofiarujący. Diana przybrała ornat kapłański, już nie była ona kobietą, ale weszła w rolę Chrystusa, ofiarując swojego życia. To, czego ona później przeszła,
to był skutek decyzji jaźni swojej duszy. Taka była decyzja duszy, że po prostu to wcielenie będzie krótkie. No, a ja musiałem stać z boku i na to patrzeć. A więc to było dla mnie potem wielka ulga czuć, że nie byłem winien tej śmierci i nic, czego robiłem w dziedzinie lekarskiej, by jej nie pomogło. No i dlatego potem już nie gniewałem się i mogłem tu tragedię przyjąć. A to było skutkiem gnozy, poznania, że większe rzeczy działy się niż były na jaw. No na tym chciałbym tutaj kończyć i przejdźmy sobie do dyskusji. Pawle, czy można, bo ja nie wiem, jak tą łapkę uruchomić, więc muszę głosem zapytać, czy mogę głos Tak, zabrać? tak, proszę bardzo, Iwona, zapraszam. Bardzo chciałabym Ci podziękować za osobiste wyznanie na koniec wykładu. Wykład też był jak zwykle przepiękny i on mnie zainspirował do takiej refleksji, Twój wykład i Twoje osobiste wyznanie, że mówiąc o cierpieniu, to tak naprawdę powinniśmy mówić o tajemnicy cierpienia, bo to nie jest cierpienie, to jest tajemnica cierpienia. I teraz mi przychodzą do głowy, na myśl przychodzą mi dwa najpotężniejsze dla mnie takie teksty, które wiążą się z tajemnicą cierpienia. Jednym z nich jest gnostycka Sofia, Pistis Sofia, a drugim takim najpotężniejszym tekstem to jest Księga Mądrościowa, Księga Hioba biblijna, a Tak, przy okazji poznałam pierwowzór biblijnej Księgi Hioba, nie każdy o nim słyszał, w języku akadyjskim z Mezopotamii, to jest 1600 rok przed naszą erą i ten tekst zaczyna się od słów Ludlul Belnemeki, chce sławić mądrość Pana. Wtedy Bogiem dla Akadejczyków był Marduk, no ale mniejsza z tym. Dosłownie bohater biblijny, przepraszam, ten akadyjski, ten bohater babiloński przeżywa to samo, co nasz Hiob. Jest człowiekiem zamożnym, szczęśliwym, ma wspaniałą rodzinę, traci tak jak nasz biblijny Hiob. Wszystko traci. I zostaje z tym pytaniem właśnie, że dlaczego ja, tak? Przecież nic złego nie zrobiłem. Byłem sprawiedliwy. Starałem się wszystko najlepiej, żyć najlepiej jak potrafiłem. Sławiłem swojego Boga, ale nie traci wiary i nie traci wiary i kończy się ta księga właśnie tym, że dziękuję swojemu Bogu Mardukowi za wszystko i potem znowu staje się szczęśliwą osobą i uzyskuje różne dobra. I potem ta księga Hioba jakby powiela to, ale tu nie chodzi o to, że o samą treść, tylko chodzi o stosunek do cierpienia. To znaczy pada pytanie o cierpienie niezawinione. tak, Co z cierpieniem, kiedy cierpi sprawiedliwy i niczemu nie zawinił? Bo od dawien dawna panowało przekonanie, taka idea filozoficzna, idea sprawiedliwości, czyli ten, który źle czyni, jest karany. Jeżeli jestem osobą wierzącą, to przez bogów, tak, karany. Jeżeli niewierzący, no to przez fatum, przez los jestem karana. Heim Armene tutaj wchodzi w grę. No ale co, kiedy jestem sprawiedliwy, a spotykają mnie nieszczęścia i cierpię najmocniej jak potrafię. I Księga Hioba, moim skromnym zdaniem, przekazuje nam taką prawdę, że z perspektywy ludzkiej nie zrozumiesz sensu cierpienia i nie znajdziesz odpowiedzi, dlaczego cierpisz z perspektywy ludzkiej. Natomiast jeżeli spojrzysz na to perspektywą boską, to już zaczynasz to zupełnie inaczej widzieć. I właśnie mit o Pistis Sofii pokazuje tajemnicę cierpienia z perspektywy nieludzkiej, boskiej. I wtedy możemy jako ludzie odnaleźć sens swojego cierpienia w historii Pistis Sofii, która właśnie schodząc ze swojego wysokiego eonu poprzez wszystkie 12 niższych eonów aż do chyle, do materii, gdzie cierpienie jest istotą jestestwa, poznaje to cierpienie, cierpi całą sobą,
do tego stopnia cierpi, że już nie jest w stanie niczego więcej znieść, jak wydobyć z siebie 13 wielkich pieśni, skruchy i żałości, i żalu, i pragnienia, żeby z tego cierpienia się wyzwolić. Potem, potem tworzą się pieśni w niej, w jej sercu, w jej duszy, pieśni wdzięczności. 4 pieśni wdzięczności i Jezus, mimo że nie ma bezpośrednio pozwolenia z Pleromy, żeby ratować Sofię, no, wiedziony współczuciem, tak poruszony jest tym cierpieniem Sofii, że ją z tego chaosu, z chyle wynosi ku górze, żeby ulżyć jej w tym cierpieniu i oswabadza jej światło z rąk właśnie, z rąk, no przenośnie mówię, oswabadza jej światło, które zostało ukradzione przez Demiurga i jego archontów. I teraz, co nam to wszystko opowiada? Opowiada nam to wszystko nam mówi, że również istoty nadprzyrodzone, że można powiedzieć, że i Bóg, i Jezus też jest właśnie takim archetypem człowieka sprawiedliwego, cierpiącego w sposób niezawiniony. Niczym sobie nie zawinił na to cierpienie, które miał przeżyć, ale je przeżywa. I teraz ja jako człowiek, przeżywając również cierpienie, mogę dopiero wtedy mogę poznać Jezusa, poznać Boga, poznając Jego cierpienie. Dopiero wtedy i się z Nim zjednoczyć. To jest właśnie pogląd mistyków, którzy w ten sposób odpowiadają na to pytanie o tajemnicę cierpienia, że dopiero cierpienie pozwala człowiekowi przeżyć takie doświadczenia, w których się zjednoczy się z rzeczywistością wyższą, ale w zasadzie tu chodzi o Boga chodzi. I że dopiero właśnie cierpienie jest tą ścieżką, a przynajmniej tą drogą jedną z najważniejszych. Ale te teksty mówią coś więcej, że z cierpienia wyzwala nas, bo to też znalazłam taką odpowiedź, wyzwala nas gnoza w sensie poznania, że gnoza daje nam poznanie światów wyższych, poznanie perspektywy ponadczłowieczej, ponadludzkiej na sprawy tajemne, na tajemnicę cierpienia i dzięki temu poznaniu ja jestem w stanie przetrwać, przejść przez to cierpienie. Właśnie dzięki gnozie. To gnoza mnie wyzwala z cierpienia. To ona mnie wynosi ponad tą ludzką perspektywę. No dziękuję, twój wykład takie właśnie we mnie wywołał, przepraszam, jestem tym wykładem wzruszona i poruszona bardzo. Takie refleksje we mnie na gorąco wywołał. Dziękuję bardzo. Ja Tobie też dziękuję, Iwona, właśnie za wszystko, co powiedziałaś i zupełnie się zgadzam, że to jest misterium. Ale właśnie jak do tego podchodzić właśnie. Jedną rzecz, co przyszło mi na myśl, kiedy mówiłaś właśnie o Sofii, co Sofia robiła, kiedy cierpiała i kiedy była uwięziona. Krzyczała i wołała do światła o pomoc. To była jedyna rzecz, co ona mogła robić właśnie wtedy. No i w końcu przyszła pomoc, ale dopiero po, wydaje mi się, 7 skruchy albo coś takiego. Tak, tak. Prawoniusz podnosi rękę. Tak, właśnie Prawoniusz, witam, tak. Tak, witam. Słuchać mnie? Tak. To tak, oczywiście piękny jest to wykład twój, Pawle, ale mam pytanie odnośnie właśnie gnostyków. Czy są jakieś właśnie informacje na temat tego, jak gnostycy postrzegali też samoobronę w świecie tutaj materialnym, czy no tak jak na przykład Katarzy, czy oni tak jak zawsze pokornie godzili się na tę śmierć i jak uznawali ogólnie taką samoobronę fizyczną, czy jest to coś, Tak. czy to było coś dla nich sprzecznego? Dobrze, o tym wiemy. Katarzy, kiedy przejmowali
swoje święcenia, tak zwane consolamentum, sakrament, to mieli wiele przykazań i jedno z nich było, że nie wolno przeciwstawiać się i nie wolno zabijać. A więc oni byli zupełnie, powiedzmy, bez przemocy. Zupełnie. Byli inni dookoła nich, którzy nie brali właśnie te przyrzeczenia i sakrament i którzy ich bronili siłą. I, I oczywiście oni to, ale to nie byli wtajemniczeni. Ci wtajemniczeni, to oni nie mieli, nigdy nie, nie popadli w gwałt właśnie i gwałtowną sytuację. Manichejczycy też zupełnie nie stawali obronę. A więc chcesz mnie zabić? No zabij mnie, bracie. Dobrze, dziękuję. A więc takie było, taka była ich podstawa, że jesteśmy w świecie wadliwym i no, nie będziemy mnożyć problemy. No tak to było. No i to też może dlatego nie przetrwali. Ja bym chciał powrócić do wypowiedzi Iwony, bo dzisiaj siedziałem, właściwie cały dzień miałem taki nad odpowiedzią Hiobowi, bo się przygotowuję na nasze spotkanie. A tak. I rozdział pierwszy mówi o tym, że pojawia się ten problem niezawinionego cierpienia i właściwie jako taki właściwie zawsze funkcjonuje, jak się zastanowimy nad tym, na takim poziomie psychologicznym i poziom psychologiczny, czyli ten poziom jungowski, tym się Jung właściwie zastanawia w tej książce, jakby nie starając się dać zadośćuczynić teologii, ale postawił tam kilka bardzo ważnych, mądrych kwestii, które się bronią siłą logiki. Jedną z nich jest to, że to Bóg poznaje również własne cierpienie i go doświadcza. Czyli w relacji z Bogiem ważna jest relacyjność, która jest w obie strony, że najważniejszym elementem cierpienia, czyli momentu, w którym dusza sobie uświadamia, że jest gwałcona, czyli mówimy o czymś, co jest instynktowne, co jest jakby poza nami, to pierwotne i tak dalej, że to jest właśnie zasadniczo wstęp do przeglądania się sobie wzajemnie. I jeśli ktoś doświadcza tego w codzienności, potrafi zadać sobie pytanie, co właściwie się tu i teraz dzieje we mnie, i umieć się z tym zderzyć, zwłaszcza w momentach, które są nieoczywiste, czyli tego doświadczania afektu. A przynajmniej kilka razy dziennie tego doświadczamy, że czujemy, że nasz organizm się gdzieś kurczy w sobie, coś się dzieje złego. I, i to jest takie codzienne doświadczenie cierpienia, które nas przygotowuje na różnego rodzaju przejścia. I przejścia świadomości, tak mi się wydaje, ale zasadniczym takim tym tu i teraz, które dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątku, jest właśnie umiejętność odpowiadania sobie na te małe, bardzo ważne pytania, kim jestem i co czuję, co się we mnie dzieje, czego jestem uczestnikiem właśnie, nie? Tak. Tak to jest. Dziękuję Ci. Bardzo ciekawe. Robercie, witaj. Witam. Właśnie miałem też przywołać odpowiedź Hiobowi. Jakiś czas temu ją czytałem, ale z tego co pamiętam, to Jung w zasadzie zrobił psychoanalizę temu Bogu. Potraktował go jak pacjenta i przeanalizował, no dokładnie.
przeanalizował, kim trzeba być, żeby się w taki sposób zachować, żeby swojego najwierniejszego wyznawcę no w zasadzie prawie że zniszczyć. I to tak naprawdę z powodu zakładu z jednym z aniołów, tak? Który w sumie Właśnie z ciemnym bratem, z szatanem. tak jest. I Tak. on wtedy, przynajmniej w tej księdze, jest pokazany jako byt duchowy, który normalnie pośród innych aniołów też przychodzi przed oblicze Boga i on tam normalnie przebywa, nie jest jakoś wyrzucony. On ma tam swoją rolę do spełnienia. Moim zdaniem Jung w tej odpowiedzi Hiobowi to obnażył tego Jahwe jako demiurga de facto. To był taki no, Bóg z wadą, ewidentną wadą. Hiob tak naprawdę wykazał swoją wyższość nad nim. Co prawda nie był wszechmocny, ale jako jednostka psychiczna to po prostu był o poziom wyżej niż Jahwe. Jahwe okazał swój poziom jak taki nastolatek w zasadzie. Co prawda wszechmocny, ale niedojrzały. Tak. I to taka pierwsza rzecz. I w związku z tym można powiedzieć, że Demiurg, którym był ten Jahwe w historii z Hiobem, on tak naprawdę był narzędziem cierpienia, które chyba można powiedzieć, że człowiek sam sobie, jako jaźń, jako ta dusza, sam sobie nakłada na siebie, a ten Demiurg pokazał się, że jest istotą niższą, on po prostu był wykonawcą woli człowieka, która w jakiś tam dziwny sposób, niepojęty, być może Hiob miał wcześniejsze wcielenie, które kazało mu przejść przez to wszystko, przez co przeszedł. W każdym razie na koniec, jak ja słuchałem o tym, jak sobie radzić w świecie z cierpieniem, bo zostało powiedziane, żeby się na nie wznieść, jakby ponad nie. Moim zdaniem to jak się wznosimy ponad cierpienie, to tak naprawdę to znaczy, że jesteśmy zobojętniali. Taka apatia troszeczkę się wtedy włącza w człowieku. Albo jest drugie wytłumaczenie. Nie wiem, czy ktoś czytał taką książkę Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. On miał taką fajną tezę, że człowiek może cierpienie znieść pod warunkiem, że widzi w nim sens. No tak. Parę rzeczy mam do odpowiedzi, Robercie. Jedna rzecz, co jest bardzo ciekawa, jeśli dalej przeczytasz w odpowiedzi Junga, odpowiedzi Hiobowi Junga, jest to, że to była książka, w którą Jung wlał swoją duszę. On napisał tą książkę jako doświadczenie swojej duszy, nie jako analityczną, naukową tezę. To było, język jest bardzo emocjonalny. Jak on spotyka tą historię Joba w sposób bardzo emocjonalny, ale to, co wychodzi z tej książki, w końcu powiedział, że jedną rzecz, co wychodzi, jest, że Bóg, patrząc na cierpienie Joba, coś poznał w swoim sobie. Poznał samego siebie jako potrzebujący zbawienie. I wtedy przyszła decyzja, że Bóg musiał stać się człowiekiem. I wtedy to otwarło drogę do przyjścia Jezusa. W każdym razie myślę, że to jest bardzo ciekawa teza. Przepraszam, coś dalej miałem powiedzieć, bo nie pamiętam, co dalej. Może o tym sensie, że człowiek może znieść. Tak. Też jedną rzecz. Że kiedy człowiek się wznosi nad cierpieniem, to nie jest to takie odosobnienie, gdzie człowiekowi się staje obojętne. Raczej ja powiedziałbym, że człowiek popatrzy na to z punktu widzenia swojego wyższego ja i może po prostu stworzyć i przejść w inną relację do tego cierpienia.
A więc to cierpienie nie znika, ale można stworzyć inną relację z punktu widzenia wyższego ja. I na tym, wydaje mi się, polega to właśnie unoszenie się nad cierpieniem. Chciałbym wierzyć, że to jest możliwe. A ja już oświadczam, że to jest możliwe, przynajmniej w niektórych wypadkach. Nie mówię, że wszędzie. I, i tak, mówię też, że kiedy są okresy intensywnego cierpienia, gdzie nic nie widać i nic nie czuć oprócz tego cierpienia, ale przychodzi czas, kiedy może być jakaś zmiana i coś może się, i że relacja do cierpienia może przejść przemiany. Bo ja tak z mojego doświadczenia to widzę, że mi bardziej pomaga to, żebym zobaczył sens w tym. O tak, dobrze, ale widząc sens w tym, to tworzysz nową relację do tego. O to mi chodzi też. Tak, Bo zupełnie. jeżeli to jest po coś, Zgadzam to że się, tak, warto. zgadzam się, tak. To po prostu chodzi o inną relację, którą możesz tworzyć. Może muszę jeszcze raz sięgnąć do tego, do odpowiedzi Hiobowi, bo moje po tej lekturze takie jakby odczucie, jakie wyniosłem z tej lektury, to jest takie, że tak naprawdę Hiob zawstydził Boga. Pokazał większą klasę niż miał Bóg. Bo to O, prawda. tak, tak, tak. Ja bym powiedział, gdybym ja wszedł w skórę Jahwe i zaczął się znęcać nad tym biednym Hiobem, który mnie kocha, a raczej pozwolić, żeby szatan to zrobił i stać tak i powiedzieć, no zobaczymy, kto wygra. Tak. To ja w końcu bym się strasznie wystydził z tego. No tak, no i zabiję ci rodzinę, ale nie martw się, dam ci drugą lepszą. No jak tak można? No tak. Bo to myślę, że to są tak bardzo czasami myśli heretyckie, że bardzo trudno je dopuszczamy do swojej świadomości. A na tym to chyba trochę polega, bo właśnie cały sens tej odpowiedzi Hiobowi, przepraszam, że tak się wszczeliłem, ale cały sens polega na tym właśnie, żeby umieć nazywać rzeczy po imieniu i rzeczywistość naprawdę potrafi zaskoczyć w związku z powyższym. Mhm. No wydaje mi się, że w tej książce to Jung się odkrył całkowicie jako gnostyk, A choć tak. wprost tego nie powiedział. No tak, i była straszna chryja pomiędzy Jungiem i Marcinem Buber. Marcin Buber strasznie go ochrzanił za to wszystko. I krytyka była dosyć intensywna, że jak to Jung ważył się wejść w psychologię Boga. Jak waży? No, trudno. Aneta, witaj. Dobry wieczór. Tak przysłuchuję się tej dyskusji, bardzo ciekawa oczywiście. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt cierpienia, o którym też Jung w swoich pracach wspominał. Mianowicie on dostrzegał sens w cierpieniu także poprzez archetyp zranionego uzdrowiciela. Co więcej, nawet w swoich pracach pokusił się o takie stwierdzenie, że dostrzegał ten archetyp w pracy terapeutycznej. Uważał, że każda bardziej wnikliwa terapia, mówimy o terapii psychoanalitycznej w ujęciu jungowskim, polega mniej więcej w połowie na tym, że to właśnie lekarz wystawia siebie na próbę, ponieważ tylko wtedy, gdy naprawi on coś w sobie, będzie mógł przywieźć do ładu pacjenta. Jeśli lekarz czuje się zraniony i dotknięty przez pacjenta, to zdaniem Junga nie jest to wynik pomyłki, tylko jeśli został on zraniony, może uleczyć. Jung też wskazywał wielokrotnie, nie pamiętam dokładnie w której jego pozycji, natomiast on otwarcie o tym mówił, że proces uzdrowienia jest pewną wypadkową czynników
I on nawet pokusił się o stwierdzenie z całą taką prostotą i chyba skromnością, że jakieś 30% jego przypadków to była kwestia jakiegoś przypadku, kolejne 30 uzdrowienia samoczynnego, a jakieś tam 30% to był udział jego, można powiedzieć, nie? Więc dostrzegał w tym jakiś w ogóle proces terapeutyczny był takim relacją oczywiście, nie? Ale też dostrzegał w nim jakąś rodzaj tajemnicy, cierpienia i właśnie ten archetyp zranionego uzdrowiciela. Archetyp zranionego uzdrowiciela, on wywodzi się chyba, nie pamiętam już z starożytnej Grecji, z jakiegoś mitu Chiron czy coś takiego, ale tak w ujęciu takim takim kulturowym, to z nim można się spotkać, jeśli chodzi o działalność szamanów, nie? Bo szamani to są to takie osoby, które muszą przejść proces dekompozycji. Można powiedzieć, to jest coś takiego, o czym też pisał Kazimierz Dobrowolski, nasz polski słynny psycholog, jeszcze czasów okresu międzywojennego. On stworzył teorię dezintegracji pozytywnej, nie? Że rzeczywiście, że trzeba przejść najpierw swój proces choroby, zranienia. On wyróżnił aż 5 poziomów tej dezintegracji. Więc no i szaman i w kulturach właśnie takich łowieckich, tych z rejonu najczęściej, bo szamanizm rozwinął się w wielu kręgach kulturowych, tak? I zarówno mamy szamanów w Ameryce Północnej, na Syberii, w krajach Ameryki Południowej. I wszędzie szaman jest właśnie takim uosobieniem osoby, która najpierw musiała przeżyć bardzo silną chorobę najczęściej, bardzo taką dezintegrującą. Mówi się wręcz o pokawałkowaniu szamana. Tak to jest przedstawiane w tych wszystkich kulturach. I on musiał to przezwyciężyć. Dopiero później jakby integrował na nowo, ale już na wyższym poziomie świadomości swoje, byśmy powiedzieli, no ja, tak w ujęciu psychoanalitycznym. I dopiero wtedy był jakby zainicjowany i mógł dalej no, leczyć, tak? Więc no, proces, ten archetyp uzdrowiciela, zranionego uzdrowiciela można postrzegać w różnych kontekstach, tak? Nawet w terapii można znaleźć jakąś analogię, to co Jung na to też zwracał uwagę w swojej praktyce. Ale ma sens, jakiś głębszy, nadaje na pewno jakiś głębszy sens temu cierpieniu. I to chciałam tylko tak dodać, że rzeczywiście Jung postrzegał to cierpienie również w takim wymiarze. Dziękuję. Aneta, to jest wszystko pasjonujące. Widzę, że czytałaś Mircea Iliady o szamanizmie. Na pewno. Nie, ale czytałam, oj, nie pamiętam, taka jest krótka książeczka wydana w latach 90. Witebski. Tak, bo Witebski szaman. I on tam rzeczywiście ładnie, to jest krótka książeczka, ale ona była w latach 90. wydana, nie wiem, chyba nakładem Świat Książki. no I tam dobrze. jest tak, no, nie zagłębiam się głęboko w tematyki szamanizmu, tylko tak, że tak powiem, dotknęłam tego. I w tym kontekście właśnie badając archetyp zranionego uzdrowiciela, żeby go To jest, rozumieć. tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy archetyp i dziękuję bardzo na zwrócenie uwagę na to. I oczywiście proces tak zwanej choroby woła, powołania, choroby powołania można to Mhm. nazwać. Co opisałaś, to przecież niektórzy mistycy, jak święta Tak. Teresa z Avily, przeszła przez coś takiego podobnego. I też warto popatrzeć na życiorys Krishnamurti i zobaczycie, to jest bardzo dobrze opisane w jego biografii przez Maria Lutyens, jak jego
choroba powołania zaczęła się i ile on nacierpiał się w życiu i do końca życia ten ból przewracał się i on strasznie cierpiał, czasami tracąc zupełnie przytomność, za co nawet aspirynę nie brał. I, no, tak, Jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo a propos właśnie szamanów, to jest też tak, że to nie jest tak, że część tych osób w ogóle nie chce być szamanami. no, Ale tak, no, że to nie jest tak, że jak się rodzi ktoś w jakiejś rodzinie, gdzie tam był ktoś, dziadek czy ojciec szamanem, to automatycznie ktoś następny jest jakby, nie wiem, wybrany. Często te osoby no, się z tym nie godzą, ale przechodzą tą chorobę, po prostu się z tym konfrontują. Nie mają za bardzo dużo do powiedzenia. W ogóle to jest też jakaś analogia oczywiście do procesu indywiduacji Junga, gdzie proces indywiduacji jest czymś, z czym człowiek no, jest tak konfrontowany. Tutaj nie ma za dużo do powiedzenia, tak? tak. W tym procesie i to jest proces bardzo długi, natomiast rzeczywiście no, i te elementy dekompozycji pozytywnej, czyli wiadomo, coś się musi rozczłonkować, coś się musi zintegrować i później na wyższy poziom, to o tym pisał nasz wybitny polski psycholog. Ja jeszcze raz o nim wspomnę, bo po prostu on jest trochę tak zapomniany. Ale Kazimierz Dobrowolski, nie? Także on A już tak. pisał to w latach 20. poprzedniego stulecia. Mamy jakiś wkład w tym również, w tym zakresie polskiej psychologii. Także dziękuję. Wszystko. Aneta, dziękuję Ci bardzo. Iwona, chciałaś... Tak, ja tutaj dziękuję Anecie za bardzo ciekawy wywód, ale ja chciałam do wypowiedzi Roberta, bo no, uderzyło mnie mocno w tej wypowiedzi ocenianie Boga, bo to jest perspektywa ludzka. To jest perspektywa ludzka, a przecież te teksty, o których mówiłam, Pistis Sophia i Księga Hioba mówią o tym, żebyśmy spojrzeli na tajemnicę cierpienia, na misterium, to z perspektywy nie człowieka, nie ludzkiej, bo z perspektywy ludzkiej nigdy nie wejdziemy w tajemnicę cierpienia. Więc ocenianie tu mówi wyraźnie, że tkwimy w perspektywie ludzkiej i patrzymy z perspektywy ludzkiej. A jak się kończy Księga Hioba? Przypomnijmy ten cytat. A teraz ujrzało Ciebie oko moje, mówi Hiob do Boga. Teraz dopiero ujrzało Ciebie oko moje. To nie jest wyrzut. Ujrzało Ciebie oko moje. Widzieć to było poznać wewnętrznie. To było poznanie wewnętrzne. Oko oznaczało ten zmysł nadprzyrodzony, więc kiedy pada wypowiedź, a teraz dopiero zobaczyło Ciebie oko moje, to znaczy teraz dopiero mogę Ciebie poznać, doświadczyć Ciebie, Boże, kiedy doświadczyłem cierpienia. I tu nie ma sensu oceniania jakieś gradacje, kto gorszy, kto lepszy, bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, o relacje chodzi. Dopiero relacja może się nawiązać. Już, dziękuję. Czekaj na chwilkę. Robercie. No ja muszę się odnieść. To znaczy ja myślę, że i się zgadzamy, i się nie zgadzamy. Bo to ujrzało Cię oko moje może oznaczać, że tak naprawdę przejrzałem Cię. Widzę, kim jesteś. Jesteś mniejszym Bogiem. I tak naprawdę ja, chociaż jestem niewszechmocny w tej postaci, w której jestem teraz, to tak naprawdę Cię przewyższam. I no, dalej będę podtrzymywał, że to było jednak zawstydzenie Jahwe, który po prostu odkrył się jako ten mniejszy Bóg. Bo na przykład ja mogę wiele rzeczy zrozumieć tej opowieści tak rozumowo w opowieści o Hiobie, ale ta wymienność cierpienia, że on będzie masowo mordował i męczył, a potem nagle będzie nowa rodzina, nowi ludzie, to tak jakby nigdy nic, że to jedno drugim można zastąpić. W ten sposób się nie zachowuje. No ja na przykład nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że ojciec Jezusa Chrystusa, ten Bóg, ten powiedzmy El Elyon, ten prawdziwy Bóg, że byłby w stanie czegoś takiego się dopuścić. No, tak ja to widzę. I w tym momencie jakby mogę oceniać, no bo oceniam z takiej pozycji, w której jestem. No. Tak, gnostycy też mieli ten problem.
Bo to jest też kwestia trochę maski i w tym całym procesie Jung też wspomina o tym, co się dzieje z naszym ego, że ono nie pozostaje zupełnie obojętne wobec tego wszystkiego i ono musi dostać właśnie swój pokarm. Więc to idzie szeroką ławą. To nie jest taka historia płaska, jednowymiarowa, bo mamy maskę taką, którą zakładamy wobec świata i ona jest bardzo taka ruchoma, więc jakby stosunek do Boga jest naszą tak naprawdę projekcją i najczęściej i największym problemem dla neurotyków, dla psychotyków jest zobaczyć tą wąską błonę naszej rzeczywistości i uwierzyć, że cała ta historia dzieje się tu i teraz. Mhm.